Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy, nowa włoska mapa. Dziś Etruria, mapa w typie europejskim. Autorem tej mapy jest Edomod. Rozmiar mapy, w zależności od wersji mapy, może kształtować się od 1,2 GB aż do 3,3 GB. Mapa dostępna jest tylko i wyłącznie na PC i Mac. Następna rzecz to fakt, że ta mapa nie znajduje się na ModHubie, w związku z tym, jeżeli chcecie ją pobrać, oczywiście link do tej mapy znajdziecie w opisie. Opis do mapy. Mapa Etruria, godna następczyni mapy Italia, czerpie inspirację z prastarej krainy, którą na zawsze noszę w sercu. To słodka przyjemność zatracić się wśród tych łagodnych wzgórz, gdzie na horyzoncie widać tylko małe gaje i kamienne zagrody. Mam nadzieję, że dzięki tej pracy uda mi się przekazać choć cząstkę głębokich emocji, którymi darzy mnie ta ziemia. Podróż przez krainy, które szepczą starożytne historie, gdzie każda winnica opowiada o tysiącletnich tradycjach, a każde pole strzeże duszy terytorium, które ukształtowało pokolenia rolników. Tutaj, wśród łagodnych fal skąpanych w słońcu wzgórz, odnajdziesz najczystszą esencję włoskiej wsi. Mapa zawiera 83 pola, 9 łąk, 8 terenów leśnych, 7 terenów, na których znajdują się winnice i sady. Mamy tutaj multiterrain, dodatkowe uprawy takie jak białe winogrona i jabłka, nowe produkcje oraz wiele pięknych doznań. Tak jak przed chwilą wspomniałem, mapa ta nie jest dostępna na ModHubie, w związku z tym, jeżeli chcecie pobrać tą mapę, proszę użyjcie ten link, który jest w opisie pod tym materiałem. I tutaj jest kwestia tego typu, że ten link zaprowadzi was w to miejsce i tu mamy 3 opcje. Jeżeli chodzi o podstawową wersję mapy, to wybieramy tą opcję. W związku z tym możemy tutaj przeznaczyć jakieś pieniądze dla autora, ale nie jest to wymagalne. Wymagalnym jest natomiast to, aby tutaj wpisać jakąś kwotę. Może to być 0. W tym momencie, jeżeli jest tutaj 0, wciskamy sobie Add to Cart, przechodzimy sobie na dół, wciskamy nie, dziękuję, nie chcemy płacić i w tym momencie przechodzimy do sekcji Checkout. W tej sekcji będziecie musieli podać swój e-mail adres i odpowiedzieć na jedno albo 2 pytania, już nie pamiętam. Wówczas to otrzymacie mail i w tym mailu będzie wytłumaczone, będziecie mogli sobie wtedy pobrać mapę i jeszcze jeden mod zależny. To jest podstawa. Natomiast jeżeli chcielibyście skorzystać z mapy wyższej rozdzielczości, z teksturami lepszymi, aby mieć lepsze doznania, a z drugiej strony docenić tutaj pracę twórcy mapy, no to wtedy macie 2 opcje do wybrania. Albo takie tekstury średnie, albo takie tekstury HD, tak? Jeżeli wybierzecie tą opcję, to tutaj minimalna kwota to jest 7 euro. Przy czym należy zwrócić uwagę, że jest to kwota netto, do tego będzie dodany podatek VAT i wyjdzie was, no nie wiem, jakieś 1,5 euro więcej. Czyli tego typu sytuacja. Jeżeli chcecie, oczywiście to jest taka możliwość. W takim przypadku, jeżeli wybierzecie tą opcję, no to macie do pobrania dodatkowe tekstury, znaczy takie lepsze tekstury. Jak widzicie, same te tekstury ważą 2,4 GB. Oczywiście też będziecie mieli tutaj taki pomocnik, jak to wstawić, te tekstury. Jest to banalnie proste, tak więc nie ma tutaj żadnych problemów i każdy będzie w stanie to spokojnie sobie zrobić. Dodatkowo mapa nie ma oficjalnie polskiego tłumaczenia. U mnie na Discordzie te tłumaczenie postaram się już wkleić. Być może do autora prześlę też, ale tutaj nie gwarantuję. Jeżeli kogoś interesuje tłumaczenie, to na pewno znajdzie u mnie na Discordzie. Przejdźmy teraz do modów zależnych. One są tutaj podświetlone, no oczywiście na zielony kolor. I teraz jest kwestia tego typu, że razem z mapą pobierzecie również tą modyfikację, która nie jest na ModHubie. Pozostałe modyfikacje, które są zaznaczone, będą pobrane automatycznie, ponieważ one znajdują się na ModHubie. Kiedy rozpoczynacie rozgrywkę na tej mapie po raz pierwszy, przywita was właśnie tego typu komunikat. Witamy w Etrurii i tak dalej, i tak dalej. I rozpoczynamy rozgrywkę w miejscowości, nie na naszym głównym gospodarstwie i od samego początku możecie zobaczyć, jak piękna jest ta mapa. Pochodziłem sobie troszeczkę po tej miejscowości i chciałbym tutaj powiedzieć na samym początku, bo nie chciałbym się co chwilę tutaj powtarzać. Po prostu ta mapa wygląda rewelacyjnie. Jest piękna, naprawdę jest rewelacyjna.
Tak więc nie będę tutaj co chwilę teraz powtarzał i mówił, o jak to wygląda ładnie, ponieważ to już jest tutaj stwierdzone. Dobrze, wyjdźmy sobie może gdzieś w takie miejsce, gdzie w ogóle zorientujemy się, że mamy do czynienia z Farming Simulator. Tutaj jest między innymi stacja benzynowa i tutaj po prawej stronie jest fabryka makaronów, tak, w tej miejscowości, a tutaj między innymi piękne pola, cyprysy. Nie wiem, czy to są te drzewa, które są tutaj dodane. Z tego, co się orientuję, chyba są dodane również oliwki, jako drzewa też, nie tylko jako drzewa takie owocujące, tak? No więc tak się między innymi prezentuje tutaj ta okolica tej miejscowości. A jak w ogóle wygląda mapa? Tutaj już mamy też rzucone rolnictwo precyzyjne, ponieważ mapa ma również wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego. No i świetnie tu jest fajnie to opisane, rewelacyjnie jest to opisane. Mamy 3 farmy. Pierwsza farma Colnago i na niej startujemy. Jeżeli jesteście tutaj znawcami kolarstwa, a być może nawet niekoniecznie macie jakieś tam pojęcie, to zapewne wiecie, że Colnago to jest to marka rowerów. Zresztą tutaj system znajdziek jest świetnie tutaj zrobiony i właśnie dotyczy takich marek rowerów. Zresztą za chwilę o tym też opowiem. No i fajnie tu jest dokładnie opowiedziane, czyli farma Colnago, na której startujemy. Mamy tutaj tylko i wyłącznie kury i później mamy następną farmę. Tutaj jest B. Jest też ładnie opisane, co tutaj się znajduje i kolejna farma C znajduje się w tym oto miejscu. My oczywiście startujemy na farmie A, czyli jak wcześniej wspomniałem, ona nazywa się farma Colnago. Dodatkowo na samym dole mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy, skąd pobrać i tak dalej. No ale jeżeli macie tą mapę, to już pobraliście ją, tak? Przejdźmy sobie teraz do tego, co tutaj się znajduje. Jeżeli chodzi o dodatkowe uprawy, tak rzecz ogólnie ujmując, może niekoniecznie są to uprawy, raczej są tutaj jabłka i białe winogrona. Białe winogrona, no i mamy jeszcze jabłka, chociaż wydaje mi się, że mapa już jest przygotowana pod dodatkowe uprawy i to jest kwestia czasu. W następnej iteracji będą już tutaj dodatkowe uprawy. Tak mam takie wrażenie. Przynajmniej ona jest przygotowana na to. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to z racji tego, że mamy tutaj farmę Colnago, to tylko i wyłącznie kury na samym początku. Jak zobaczycie, te budynki są naprawdę też rewelacyjne. Kontrakty, tutaj chyba za mało czasu jeszcze przekręciłem, żeby zobaczyć, czy są te dodatkowe, bo jest dopiero godzina 10. Nie widzę tutaj na razie kontraktów, które byłyby związane z lasem i rozbijaniem kamieni, tak więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy takowe są, czy po prostu musiałbym tu jeszcze więcej przekręcić trochę czasu. I kwestia jest tego typu, jakie mamy tutaj dostępne produkcje. Na starcie nie mamy żadnej, natomiast dostępnych jest tutaj kilka, między innymi fajne BGA. Łącznie tutaj, jak widzicie, możemy nawet przetwarzać słomę i w związku z tym będziemy mieli poferment i jest poferment stały. Ten poferment stały jest to forma nawozu, która jest, jeżeli się dobrze przyjrzałem tym plikom, przynajmniej z takiego, z takiej strony technicznej, również jest uwzględnione jako nawóz dla rolnictwa precyzyjnego, jeżeli się nie mylę. Podobna sytuacja, możemy tutaj przetwarzać trawę i co fajnie jest tutaj ujęte, jest poferment, czyli ta część płynna i mamy tutaj tę część stałą, więc bardzo fajna sprawa. Podobne coś do kompostu, powiedzmy, co nie? Mamy następną biogazownię, znaczy tu jest BGA, a tu jest biogazownia Italia, tak? I tutaj dodatkowo możemy jeszcze przerabiać na przykład zrębki. Jest sytuacja, że mamy odpady z produkcji winogron, ponieważ tu mamy winnicę i produkujemy wino i mamy tutaj odpady. Jest tutaj również są odpady z produkcji oliwek i powinny być odpadki, ale nie widzę chyba, jeszcze z sadu. Chociaż nie wiem, czy to jest tutaj uwzględnione. Buraki cukrowe, siano, słoma, trawa, zrębki. Tak więc chyba... Aha, tamte najprawdopodobniej są do kompostownika przekazywane. Fabryka soków, w którym produkujemy rodzynki, sok jabłkowy i sok z winogron. Oczywiście sok jabłkowy z racji tego, że tutaj mamy jabłka. Jest fabryka makaronów.
gdzie jest makaron i makaron jajeczny produkowany. Mamy kompostownię, gdzie tak jak wspomniałem przed chwilą, również to są odpady, te odpady owocowe, to są od jabłek, tak? No więc możemy sobie tutaj wytwarzać również kompost jako, jako kolejna produkcja. Mamy mleczarnię, taka standardowa mleczarnia. Dodatkowo mamy mleczarnię Orobianko, która przetwarza tutaj produkty z mleka bawolego. Jest młyn, jest olejarnia. Chciałem jeszcze tutaj sprawdzić, czy to jest coś ciekawego. To jest dosyć standardowe. Mamy tutaj olejarnia, ale ta olejarnia robi tylko i wyłącznie olej z oliwek. Jest piekarnia. Tak ona się tutaj prezentuje. I co ciekawe, widzicie, mamy tutaj produkcję drewna opałowego, ponieważ drewno opałowe też tutaj możemy robić. Tartak Alana, w którym właśnie będziemy mieli również te drewno opałowe, będziemy produkowali jako odpady. Dodatkowo możemy produkować po prostu te drewno opałowe, ale one może być też jak gdyby odpadem. Oczywiście tutaj z racji tego, że produkujemy wino, no to musimy produkować również beczki. Znaczy musimy czy nie, ale produkujemy. Do tego będziemy potrzebowali elementy metalowe, które można tutaj kupić. Jest również winnica De Rosa. Bardzo fajny budynek. Jak widzicie, możemy tutaj produkować w beczkach wino. Białe i czerwone. I tutaj samo w butelkach. Te butelki też będziecie musieli kupić w sklepie. Puste butelki, tak więc bardzo fajna sprawa. Białe winogrona i no powiedzmy standardowe takie winogrona. Tak więc jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, wszystko generalnie można przez ten punkt, to jest taka spółdzielnia, ja chyba tego nie przetłumaczyłem, zostawiłem taką oryginalną nazwę włoską, tak więc to tak wygląda, natomiast pozostałe rzeczy można sprzedawać między innymi w dwóch takich agroturystykach, ponieważ są tutaj takie dwa miejsca, gdzie jest właśnie taka działalność prowadzona agroturystyczna, są dwie takie farmy, tak więc jest duży kiosk, mały kiosk, ten jest chyba w tej miejscowości, w której się teraz znajdujemy, więc dosyć ciekawie to wygląda. Jeszcze wrócimy oczywiście do mapy, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałem, mamy startowe gospodarstwo jedno i mamy dwa pola, drugie, trzecie, mamy winnicę na przykład w tym oto miejscu, jest kilka ciekawych miejsc, tu jest magazyn, tutaj jest właśnie ta spółdzielnia, gdzie sprzedajemy, no generalnie wszystko tam można sprzedawać, fabryka soków owocowych, tu jest to miasteczko, w którym się aktualnie znajdujemy, jest stacja benzynowa, mamy ten duży kiosk rolniczy, jest tutaj ta tawerna, przed którą rozpoczynamy rozgrywkę i teraz stoimy przed fabryką makaronów. Są tutaj tereny leśne, proszę bardzo, i jest ich dosyć dużo, bo jak widzieliście, musimy przecież produkować te beczki, tak więc jest ich tutaj kilka. Mamy tartak Alana, w którym właśnie produkujemy owe beczki. Tutaj znajduje się Biogas Italia, a obok jest kompostownia. Do tych wszystkich budynków chciałbym tutaj za chwilę was zaprowadzić, chociaż akurat w przypadku tej prezentacji nie chciałbym do końca wszystkiego pokazywać, bo autentycznie nie chciałbym wam psuć tutaj zabawy możliwością poznawania tej mapy, bo tutaj doznania estetyczne są na najwyższym poziomie. Mamy tutaj olejarnię Cinelli, albo Cinelli, to chyba bardziej bym to... Zobaczcie, jak te budynki wyglądają bardzo, bardzo fajnie. I tutaj jest mleczarnia Orobianko, to jest ta mleczarnia, gdzie produkuje się, przetwarza się mleko bawole. Tutaj jest ta agroturystyka, chyba jeden z tych terenów, jeżeli się nie mylę. Tak więc jest to dosyć ładnie zrobione. Jak widzicie, te pola są różne kształty, różne wielkości i co ciekawe, rolnictwo precyzyjne całkiem nieźle tutaj generuje te ścieżki. Z racji tego, że te pola są raczej takie większe. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, jest tutaj wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego. Mamy taką mapę gleb, a dodatkowo faktem jest to, że te rzeczy, które są tutaj w mapie, czyli nie wiem czy kompost, ale na pewno ten poferment stał, jest również najprawdopodobniej możliwość wykorzystania tego w ramach rolnictwa precyzyjnego. Tak więc
Tak można by to jeszcze opisać. Tak więc przechodzimy do gospodarstwa startowego. Przetabowaliśmy się. Jesteśmy w gospodarstwie startowym. Bardzo małe gospodarstwo i wygląda naprawdę pięknie. No, niestety. Sam przed chwilą powiedziałem, że nie chcę tutaj się powtarzać, ale niestety będę się powtarzał. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ten teren. Jest to teren taki troszeczkę górski, tak więc tutaj praca maszynami na tych polach będzie od was wymagała troszeczkę innego podejścia. Między innymi już są pytania, jak to w ogóle mucić na tych polach startowych, ponieważ to są duże deniwelacje, duże przewyższenia. No i oczywiście nie jeździmy kombajnem pod górkę, bo to jest jedno z naszych pól, tylko jeździmy o tak, żeby nie jeździć pod górkę. Zobaczcie, jaki tu jest spad. Czyli jeździmy w taki sposób, tak? Bo jeżeli będziecie jeździli tam i tutaj pod górkę, no to będzie to trudne. Ale to jest właśnie też piękno tej mapy, że to jest z jednej strony piękna okolica, ale bardzo trudna. Bardzo trudna w tym sensie do pracy tutaj na roli. Tak więc to pokazuje i ten opis na samym początku autora, który mówi, że jakim dużym szacunkiem darzy tą okolicę. No dobrze, to tyle. Na takim wzgórzu się znajdujemy. To jest nasz dom. Te trygiery są pooznaczane w taki sposób. Ja za chwilę to wyłączę, ponieważ no one moim zdaniem trochę szpecą tą mapę, tak? Ale na samym początku, kiedy jeszcze nie wiecie, gdzie są triggery, to owszem, możecie je używać, ja przynajmniej tak będę używał, ale kiedy będę tutaj grał, to sobie na pewno je wyłączę. Trigger do przebrania, tutaj mamy kury w tym miejscu. To jest nasz kurnik, kiedy zakupimy te kury, one sobie będą biegały. Zobaczcie, taki element polski troszkę, co nie? Tutaj maluch rozbity. I mamy również jeden ze sprzętów startowych. Nie ma ich zbyt wiele tych sprzętów startowych. Jeżeli chodzi o trigger snu, to znajduje się on tutaj. Tutaj się można przespać. No naprawdę, rewelacyjnie to wygląda, co nie? Te budynki są po prostu niesamowite. A tu jest nasza wiata. Mamy sprzęt, zobaczcie. No pięknie to wygląda, co nie? Mamy tutaj sprzęt startowy. Są to modyfikacje, które pobraliśmy, czyli mamy New Hollanda TX32. Tutaj jest siewnik Alpego, też który jest z ModHubu. O, tutaj przyczepa niewielka. Dodatkowo mamy również głębosz, dosyć ciekawy, z taką możliwością rozsiewania nawozów. Tu mamy obciążnik. Wspaniały ciągnik, też od autora Fiat. Rewelacyjna maszyna. Mamy również knochę, kultywator i ze sprzętów, jeżeli się nie mylę, to chyba jest wszystko. Tutaj jest jeszcze magazyn na bele i palety do 250, a z tej strony, tu jest trigger do zarządzania tym magazynem i tutaj jest drzewo oliwne, jak sobie podchodzicie, widzicie, drzewko oliwne, 2,1 metra, natomiast z tej strony znajduje się silos na zboża, silos Colnago, tak jak sama farma się nazywa, do 400 000 litrów. Możemy tutaj przechowywać tyle zbóż. Jeszcze na mapie i tutaj i na farmie znajdują się bardzo ciekawe znajdźki. Nie będę tutaj pokazywał lokalizacji wszystkich znajdziek, ale jedną wam pokażę i zobaczycie, jaka jest fajna historia związana z tą znajdźką. Żeby znaleźć tą znajdźkę, to musimy skoczyć sobie tutaj, ok, rozpędzić się i skoczyć tutaj i w tym oto miejscu R dostajemy 30 000 i jest cała historia dotycząca właśnie rowerów marki Colnago. Tak więc jest historia i są tutaj inne firmy, inne znajdźki. Dla różnych znajdziek są różne kwoty i najczęściej jest tutaj taka krótka informacja, historyjka dotycząca właśnie poszczególnych marek. Tutaj na przykład tą markę rozsławił stary mistrz kolarstwa Eddy Merckx. Bardzo fajnie to jest naprawdę rewelacyjnie zrobiony ten system znajdziek. Naprawdę, bardzo fajnie.
Polecam pochodzić, poszukać te znajdźki. Jest naprawdę fajna zabawa. Jak w ogóle na tej mapie. Wszystko jest tutaj fajne. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o gospodarstwo startowe. No jeszcze chciałbym pokazać. Jedno pole, co nie? My jesteśmy chyba na najwyższym punkcie tutaj na tej mapie. Nie, no może tamten jest wyższy. Zobaczcie, jeszcze jest. No mapa jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu. Jest wymagająca. Tak więc tak jak powiedziałem, nawet tutaj koszenie może być już wyzwaniem. Tak więc fajnie. Fajnie, że tak to tutaj wygląda. No i tak jak wspomniałem, jeszcze z tej strony, a nie, tutaj, z drugiej strony jest też nasze pole, na którym przed chwilą byłem tutaj, tak? Okej, to jest też nasze pole, tak więc na samym początku mamy, no po prostu pierwszą robotę do zrobienia, pszenicę do wymucenia. Tak jak wspomniałem, razem z mapą mamy tutaj dodatkowe sprzęty. Ten kombajn jest bardzo istotny, ponieważ on tutaj zbiera te dodatkowe uprawy, jakim są również te winogrona białe i jabłka. To jest bardzo istotne. Generalnie ten kombajn zbiera wszystkie uprawy w sadach. Mamy przyczepy, które mają możliwość przewożenia białych winogron. Tutaj też odpowiedni sprzęt, kombajn, który też obsługuje winogrona i tutaj ten też. Mamy możliwość kupienia pustych beczek, pustych butelek. Tutaj są elementy metalowe, które możemy wykorzystać do produkcji właśnie tych beczek. I tak jak wspomniałem, drewno opałowe. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj header. Chyba chodzi o to, żeby był łamany. Nie wiem, nie sprawdzałem. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są tutaj stawiane, to tylko i wyłącznie sad z jabłkami i tutaj winogrona białe. Tak, przewinąłem troszeczkę czas i nabyłem te dwa pozostałe gospodarstwa, które kosztują naprawdę bardzo dużo. I teraz mamy tutaj tą farmę. Żeby ją nabyć, to musimy kupić land numer 9. Widzicie, ile on kosztuje, naprawdę bardzo duże pieniądze. Przepraszam, to jest ta kwota, bo tutaj za hektar. 3,5 miliona prawie. Co w zamian otrzymujemy? Dwie obory. Jedna tutaj już jest, akurat bawoły tutaj trzymam. I tutaj ścieli się, nie ścieli się, trzeba mieć sieczkę, znaczy nie ścieli się tutaj belkami, tylko trzeba tą słomę w takiej ściółkę po prostu trzeba tutaj wrzucać. Tutaj karbimy. Bardzo fajnie jest tutaj zrobione rozładunek obornika. Świetnie to jest tutaj zrobione. Więc ten obornik się tutaj gromadzi i tutaj mamy maszynę, za pomocą której usuwamy ten obornik, sterujemy. Naprawdę rewelacja. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy jakieś maszyny przetrzymać. Tutaj silosy do przechowywania pasz. Tutaj wysypujemy, tu odbieramy. Silosy do kiszonek razy 2 i tam takie małe BGA, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest Bianki BGA. W ogóle gospodarstwo chyba się nazywa też Bianki. Ok, tak samo jak ten rower. Tak więc mamy tutaj stajnię, to jest źle, chyba trzeba będzie to lepiej opisać, że to jest obora. To też to sobie tam jeszcze ogarniemy, bo tu jest druga obora. Ok, fajnie, bo tam mam na przykład bawoły. Dlaczego? Ponieważ na terenie tego gospodarstwa mamy możliwość przerabiania mleka bawolego. Tak więc tutaj fajnie, że są dwie obory, nie? W związku z tym możemy od razu sobie to przerabiać. I podobna sytuacja tutaj, zgarniany jest ten obornik. No jest to rewelacyjnie zrobione, naprawdę. Nie będę tutaj naprawdę chciał jakoś dokładnie dzisiaj w to pokazywać, bo ja będę grał na tej mapie. Zdecydowanie. Zrobię sobie serię tutaj, ja chcę ją dobrze poznać. Tak więc nie chciałbym już dzisiaj wszystkiego poznać, a też, tak jak powiedziałem, nie chcę wam też psuć zabawy, żebyście sobie też chodzili po tej mapie, bo ona jest piękna i w ogóle te doznania estetyczne są tutaj na najwyższym poziomie. A? Tak więc rewelacja. Mamy kurnik taki dosyć fajny. I tutaj silos. Ok. No i tutaj mamy te silosy. Fajnie. Tutaj jest konie. Będę musiał to jakoś lepiej opisać. Aha, czyli tutaj. W tych boksach będziemy trzymali. Ok, fajnie. Rewelacja. Rewelacyjnie się to wszystko tutaj prezentuje. Idziemy sobie na gospodarstwo, które też już wcześniej kupiłem. Tutaj są świnie. I aby kupić to gospodarstwo, kupujemy land numer 41. Tyle kosztuje to gospodarstwo, prawie 3 miliony. Łącznie z tym otrzymujemy hodowlę świń. Tutaj jest bardzo fajny system karmienia. Musimy wrzucić tutaj karmę górą.
Tutaj otwieramy w ogóle. I system, jeżeli chodzi o obornik, proszę bardzo, on się tutaj gromadzi, a gnojowica tutaj. Okej. Na Wi-Fi. To jest, są takie smaczki, nie? Te Wi-Fi, że wiecie, że transport cieczy w farmingu jest na Wi-Fi. No, to jest naprawdę rewelacyjny taki żarcik. Po drugiej stronie tutaj świnki są, a tutaj są kozy, tudzież owce. Bardzo fajnie jest to wszystko tutaj zrobione. Rewelacyjnie to wygląda. Tutaj przejeżdżamy. Ciężko jest tutaj przejechać, szczerze mówiąc. Jak wysiadłem z ciągnika, to utknąłem tutaj w ścianie, tak więc mniejszy ciągnik. Tutaj można karmić swobodnie owce czy też kozy. Ścielenie tutaj za pomocą belek odbywa się, a jeżeli chodzi o karmienie świń, to tutaj do tego zbiornika. Idziemy sobie do góry i tutaj mamy warsztat, między innymi mamy magazyn na bele i palety i tak dalej. Zobaczcie, ile tego tutaj można przetrzymać, a z tej strony jest bardzo fajny, klimatyczny taki garażyk. Tutaj mamy trigger, żeby aktywować i przebudowywać. Nie wiem, czy tutaj można wejść? Można wejść. Fajny też. A, no i tutaj. A, dobra, okej. Gdzieś tą mapę, ona jest dosyć popularna. Dosyć popularna. Tutaj mamy zbiornik na paliwo. To tyle, jeżeli chodzi o tą farmę. Z tej strony możemy jeszcze mieć, mamy tutaj piekarnię, odwiedzimy tą piekarnię, ona się tak tutaj prezentuje, już jest trochę ciemnawo, bo jak przyspieszyłem ten czas, to już się zrobiło tutaj trochę ciemno. Więc tak się to prezentuje. I no ładne jest te gospodarstwo, naprawdę. Rewelacja. Fajnie to wygląda, co nie? Dobrze. Nie będę się tutaj co chwilę zachwycał, bo powiedziałem, że nie chcę się co chwilę tutaj zachwycać. Teraz tak. Jeszcze autentycznie nie chcę wam wszystkiego pokazywać, bo to kupimy. To jest po prostu ta winnica, która wygląda rewelacyjnie. To jest ta część nowoczesna, gdzie jest produkcja. Ten budynek jest kosmiczny. Zobaczcie, on wisi w powietrzu. Zobaczcie. Tutaj oczywiście są winnice, ale które trzeba tutaj zakupić. My tylko kupiliśmy budynek, samą produkcję, a ziemię, no to potężne też pieniądze do zainwestowania. W związku z tym tutaj naprawdę można długo sobie pograć, ponieważ żeby zarobić na te wszystkie drogie gospodarstwa, naprawdę dużo tutaj trzeba popracować. Zobaczcie, jak to wygląda rewelacyjnie. Oczywiście tu przywozimy odpowiednio winogrona i tak dalej, przerabiamy sobie. Tutaj mamy te odpady po przeróbce winogron, a natomiast ta część stara tej winnicy, no to wygląda tak. Tak się ona prezentuje. No piękne jest po prostu. I widoczek tutaj. Rewelacja. Już jest ciemno troszeczkę, bo przewinąłem czas mocniej. I zobaczcie, jak to się prezentuje. Ok. Czyli ten budynek, bo chciałem pokazać go wam, bo on jest tutaj kluczowy. Jest tak w centrum w ogóle mapy. Fajnie ta winnica jest też tutaj zrobiona. Tu byliśmy. Dodatkowo chciałbym jeszcze was zabrać do tego budynku. Widzimy. Ponieważ tutaj będzie się odbywała produkcja tego kompostu, tak? To jest ta cała kompostownia, w której przywozimy no wiele różnych ciekawych rzeczy tej kompostowni, a tutaj będziemy odbierali ten kompost. I jest to również punkt sprzedaży. W momencie, kiedy kupimy, no to już jest wtedy nasza produkcja. Dodatkowo BGA znajduje się te drugie BGA, bo wcześniejsze te mniejsze było na gospodarstwie bodajże Bianki, jeżeli się nie mylę, natomiast tutaj jest następne. Też rewelacyjnie wygląda te BGA. Naprawdę. Rewelacja. Ciekawe, czy tędy można wejść? Teraz zobaczymy. Można. No właśnie. Fajnie to wygląda. I czy coś jeszcze chciałbym wam pokazać tutaj? Tą agroturystykę, powiedzmy, też ten budyneczek. To jest jako punkt sprzedaży również. Fajnie wygląda, bo też na takim wzniesieniu jest. Więc rewelacja. Te drogi. No fajnie to wygląda. Mamy kilka bardzo takich klimatycznych modyfikacji na ModHubie, między innymi ciężarówka taka włoska jest.
Można sobie tutaj Fiaty, jakieś ciężarówki albo pick-upy powrzucać. Mamy też ciągników troszkę. Kombajny górskie są w podstawce w ogóle do Farming Simulator, tak więc jak najbardziej można by sobie tutaj pograć. I mam taki zamiar pograć sobie. A kończymy właśnie takim pięknym widokiem. Czyli ciężko pracujemy, dużo pieniędzy musimy tutaj zarobić, żeby można pracować w winnicy albo, no nie wiem, w tych fajnych, dużych gospodarstwach. No i można się później zrelaksować nad takim basenem. Chociaż pewnie jako rolnik to nie masz tutaj za bardzo okazji. Ale agroturystyka jest również na tej mapie. Są 2 punkty, właśnie takie agroturystyczne. I tutaj jest jeden z nich. Drugi jest taki troszeczkę mniejszy. Ten jest taki bardziej wyeksponowany. Czy jeszcze co chciałbym wam pokazać? To resztę pokażę na moim kanale na serii, którą mam zamiar tutaj. Nie wiem, czy w trybie multi grać, czy na singlu. To nie jest istotne w tym momencie, ale mam zamiar sobie tutaj pograć. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej mapy. Celowo nie robiłem jej zbyt bardzo dokładnie, ponieważ liczę na to, że po prostu pobierzecie sobie tą mapę i sami będziecie poznawali tą mapę w szczegółach, bo zapowiada się tutaj rewelacyjna rozgrywka. To tyle, pozdrawiam, Anton.